Regularnie pod naszymi materiałami, w komentarzach, a nawet w wiadomościach prywatnych i w mailach prosicie, żebyśmy przetestowali jakiś konkretny samochód. Jedni proszą o BMW, inni proszą o Mercedesa, jeszcze inni o Fiata Ducato. Są tacy, którzy proszą o test używanego kombajnu Bizon, ale jest jedno auto, o które prosicie regularnie, o które pytania wracają jak bumerang i to od 5 lat. I udało się. Nareszcie. Doczekaliście się wy, doczekaliśmy się my i nareszcie testu na karoserii doczekała się Cupra Formentor. I to od razu w wersji VZ. To skrót od hiszpańskiego veloz, czyli szybka. To jedną rzecz miejmy już za sobą, żebym potem nie musiał tutaj wsiadać, a wy żebyście znowu w komentarzach nie pisali: Bąku, a gdzie test brzmienia silnika? No to proszę. Przyznacie, że nie jest źle. Po pierwsze, nie ma ustawionego reflimitera, więc można na postoju ją kręcić do prawie 7000 obrotów. Po drugie, ten wydech brzmi naprawdę nieźle, nawet w trybie Cupra i sportowym ma delikatne pop-upy, ale jest też zła wiadomość. Tutaj mamy opcjonalnego Akrapowicza za, uwaga, ponad 18 000 złotych. I nie są to dobrze wydane pieniądze, bo inwestując w wydech aftermarketowy, czyli biorąc ją z seryjnym, ale delikatnie sobie przerabiając gdzieś, można pewnie uzyskać jeszcze lepszy efekt. Do cen jeszcze wrócimy, natomiast teraz zajmijmy się samym samochodem, bo Formentor debiutował w 2020 roku i był pierwszym autorskim samochodem Cupry. Autorskim to znaczy nie miał odpowiednika w gamie Seata. Ale to nie znaczy, że w ogóle w gamie całego Volkswagena, do którego należy marka Cupra, nie ma swojego odpowiednika, bo śmiało moglibyśmy go porównać na przykład z Audi Q3 drugiej generacji, bo to jest dokładnie ten sam rozstaw osi. 268 cm, ta sama platforma. Od tej wspomnianej Q3 drugiej generacji mamy tutaj tylko 1,5 cm dłuższe nadwozie, więc są niemal identyczne. Jeżeli chodzi o rozstaw kół, to mamy to samo. Jeżeli chodzi o rozstaw o szerokość całego nadwozia, prawie to samo. Natomiast Formentor jest od tej Q3 o 10 cm niższy i ma zdecydowanie, moglibyśmy go jeszcze ze Sportbackiem, Q3 Sportback zestawić. Tam rzeczywiście mamy taką bryłę bardziej coupé i tutaj też projektowano ten samochód jako SUV-a crossovera w stylu coupé. Natomiast w zeszłym roku, 2024, Formentor przeszedł lifting. Lifting, który zmienił trochę jego wizerunek. Generalnie można było odnieść wrażenie, że to wręcz nowy model, kolejna generacja Formentora, ale nie, to był tylko lifting. I po pierwsze, pojawiły się zupełnie nowe reflektory z takimi 3 trójkątami w środku, które są znakiem rozpoznawczym Cupry, podobnie jak na przykład te miedziane kolory i dodatki, nawet łącznie z logo. Druga rzecz, która się zmieniła, to zmienił się zderzak, ponieważ tam mieliśmy w poprzedniku w wersji przedliftowej taki grill, który nawiązywał trochę do Seatów, a teraz grill w zasadzie go nie mamy, bo wszystko zostało zlicowane tutaj ze zderzakiem i mamy zamiast grilla tak na dobrą sprawę wloty powietrza. Więc ten lifting z jednej strony uczynił samochód bardziej nowoczesnym, ale z drugiej moim zdaniem trochę odebrał mu charakteru. Co gorsza, te same reflektory, identyczne, toczka w toczkę, znajdziemy w Terramarze, znajdziemy w Leonie po liftingu, a nawet są podobne do tych w Tavascanie. Więc niestety z przodu, o ile poprzednia przedliftowa wersja wyróżniała się na drodze, to ta, owszem, jest ładniejsza, ale straciła trochę na indywidualizmie, bo zbytnio upodobniła się do innych modeli Cupry. Lifting zmienił też kolory nadwozia, bo pojawiły się nowe felgi. Kolorów nadwozia jest 8, felg jest 8 wzorów. Ten kolor kosztuje prawie 11 000 złotych, ale są oczywiście też takie tańsze, po 3,5, 4, 5 tysięcy złotych. Felgę, którą tutaj widzicie, nie jest standardem ona w wersji VZ. W VZ dostajecie 19-calową, ale nie taką, bo ta jest kuta, nazywa się Hailstorm z hiszpańskiego i kosztuje przez to, że jest kuta 8 000 złotych. Tarcze hamulcowe w wersji VZ są powiększone względem innych Formentorów, mają 35 cm średnicy bez 3 mm z przodu, a tutaj w ogóle mamy tarczę Performance, zaciski Akebono i kosztuje dodatkowo ten zestaw hamulców ponad 11 000 złotych.
Oczywiście nie musicie tego wszystkiego sobie zamawiać. I tak macie większe hamulce, i tak macie 19-calową felgę, tylko nie kutą i nie wygląda tak dobrze. Bryła całego auta się nie zmieniła, ale o, tutaj zobaczcie, nawet w karbonie na lusterkach, który dodatkowo kosztuje 3500 zł, na szczęście nie za jedno lusterko, tylko za parę, czyli za to prawe również, taka jest miedziana niteczka, bardzo ładnie wpleciona i super to wygląda. Tego też oczywiście zamawiać nie musicie. Jeżeli chodzi o tył, to on też się zmienił i to zmienił się bardzo. Znowu można odnieść wrażenie, że nie mamy do czynienia z liftingiem, tylko z nową generacją Formentora, ponieważ na przykład lampy tylne dostały nowe całkowicie wypełnienie i inaczej wyglądają niż w wersji przedliftowej. Reflektory mają takie trójwymiarowe wypełnienie, znowu te trójkąciki nawiązujące do nowego stylu Cupry i do przednich reflektorów. Oprócz tego mamy pasek świetny tutaj i logo. I o ile w grupie Volkswagena, czy to w Volkswagenie, czy w Audi to świecące logo mnie drażni, to tu jest tak ładne, tak fajnie narysowane, że kompletnie mi to nie przeszkadza, szczerze mówiąc. Tak fajnie, no ten trójkącik tutaj, wkomponowanie jego, ten nietypowy znaczek, jeżeli o mnie chodzi, wszystko mi się tutaj zgadza akurat w tym świecącym logo. No i oczywiście VZ-kę, czyli Veloz, szybki z hiszpańskiego, przypominam, rozpoznajecie głównie po dwóch podwójnych końcówkach układu wydechowego. Tutaj w tym wypadku Akrapowicza, ale nawet jeżeli to jest standardowy wydech, to i tak tu są dwie po lewej i tu są dwie po prawej. Z dodatków w naszym samochodzie, oprócz felg, mamy jeszcze opony performance, bo takie też można sobie zażyczyć. Jak ktoś na przykład jeździ na trackdaye, to 2,5 koła dopłaca i ma opony performance, więc sobie policzcie, ile można, jeżeli chodzi o same koła, tutaj wpakować kasy. Opony performance 2,5, 8 tysięcy za felgę, 12 tysięcy złotych za lepsze hamulce Akebono, czyli razem daje nam to ponad 20 tysięcy złotych. Na szczęście zawieszenie jest adaptacyjne DCC już w standardzie wersji VZ. A teraz zaglądamy w najciekawsze miejsce w całym Formentorze VZ. Bo to, co pracuje tutaj pod maską, pozwala nam śmiało powiedzieć, że to jest Audi S3 albo Volkswagen Golf R, tylko w nieco bardziej praktycznym i nie bójmy się tego słowa, atrakcyjniejszym wydaniu stylistycznym. Ale kurde, to, że zaoszczędzono tutaj naprawdę na siłownikach, tylko dano patyk i to jeszcze po prawej stronie, to jest jakieś smutny żart. No ale dobrze, skupmy się na tym, co już żartem nie jest, ponieważ to jest dosyć dobry silnik, który ma już swoją renomę. Poprzecznie ustawione 4 cylindry w wydaniu 2.0, ale mają po liftingu 333 konie mechaniczne, czyli dokładnie tyle, co w Golfie R i w Audi S3. I oprócz tego 420 Nm, czyli dokładnie tyle, co w Audi S3 i w Golfie R. Pożeniono to z automatyczną skrzynią biegów 7 DSG, czyli 7-biegową, dwusprzęgłową, dokładnie taką jak w Audi S3 i Golfie R. Oprócz tego mamy tutaj napęd na 4 koła, który Seat nazwał 4Drive, ale to jest dokładnie to samo co 4Motion albo Quattro w Audi. Więc znowu mamy Audi S3 albo Golfa R. I co więcej, wyobraźcie sobie, że oprócz tego, że oczywiście obsługiwane jest to sprzęgłem, które do 50% mocy i momentu przekazuje na tył, to z tyłu znalazły się jeszcze dwa sprzęgła, które rozdzielają moment i moc między prawe i lewe koło, czyli mamy tak zwany torque splitter, dokładnie taki jak, gdzie? Oczywiście w Audi S3 i Golfie R. Auto ma nawet tryb drift mode, ponieważ tutaj jak mamy dociążone jedno koło i wchodzimy w prawy zakręt, lewe ma lepszą przyczepność, to większość mocy i tego momentu idzie na to koło, nawet 100%, czyli wtedy tak na dobrą sprawę prawe koło może być w ogóle odpięte od napędu, a 100% z tych 50% mocy, które trafiły tutaj na tył, jest na tym kole i pozwala nam to uzyskać efekt poślizgu. Więc naprawdę Hiszpanie się postarali, zarówno jeżeli chodzi o wygląd tego samochodu, zarówno jeżeli chodzi o stylistykę, jak i elementy techniczne, rozwiązania, dodatki, tu karbonik, tam wydech Akrapowicza, tu kute felgi. Bardziej szczerze mówiąc, to auto chyba próbuje pójść w kierunku Audi niż samego Volkswagena. Tylko czemu mielibyście kupić właśnie trochę lepszego Seata niż Audi S3 albo Golfa R? Ano choćby dlatego. Po pierwsze,
Ładniej wygląda, jest atrakcyjniejszy stylistycznie, a po drugie, mimo wszystko bardziej praktyczny, bo bagażnik ma 435 litrów. Niestety, podobnie jak w Teramarze, mamy tutaj sytuację pod tytułem byłoby to dużo miejsca, naprawdę sporo, gdyby nie to, że mamy tutaj subwoofer, bo jest opcjonalny system Sennheisera. Jak jest ten opcjonalny system Sennheisera, to jest 12 głośników. I pytanie, czy tak jak w Teramarze będziemy w stanie to wszystko sobie stąd wymontować. Proszę, wyjmujemy subwoofer. Powiem Wam szczerze, w Teramarze nie grał dobrze ten system Sennheisera, w związku z czym myślę, że subwoofer naprawdę jest tutaj zbędnym dodatkiem. I zobaczcie, jak to wszystko stąd wyjmiecie. Proszę bardzo, i jeden ruch i też nam to wychodzi. To sobie w ten sposób powiększyliśmy przestrzeń bagażową. Jedziemy, może mamy trochę mniej basu, ale za to mamy dodatkowe walizki. Naprawdę prześmieszna jest ta konfiguracja. I teraz, jak pozbyliście się pierdzącego Sennheisera, to proszę, raz, dwie wielkie walizki i jeszcze tu zostaje Wam miejsce na 2 kabinóweczki i wszystko mieści się pod półeczką bez najmniejszego problemu. Jakbyśmy to pakowali w ogóle kabinówkami albo miękkimi torbami, to mielibyśmy naprawdę, spokojnie moglibyśmy się na 2-tygodniowy urlop udać całą 4-osobową rodziną. No więc sami przyznacie, że w Golfie R ani w Audi S3 takiej praktyczności nie znajdziecie. No chyba że mówimy ewentualnie na przykład o Golfie R w wydaniu wariant, czyli kombi. Pytanie, czy bez tego subwoofera będzie Sennheiser grał. Żadnych błędów nie wyświetla, bas jest? Jest, tylko z głośników, a nie z subwoofera. Półeczka, podłoga ląduje tutaj, no i mamy płytszy ten bagażnik, więc pytanie, co teraz nam tutaj wejdzie. Chociaż zobaczcie, ta jeszcze normalnie weszła w ten sposób. No ale nie spodziewam się, żeby druga nam weszła tak, żeby się półeczka przykryła, szczególnie, że ona jest znacznie większa. Wygląda to tak, ale umieśćmy ją na środku. Półka już lata, ale cholera wie, może się zamknie. No. Nie wygląda to estetycznie, ale przecież nie o to chodzi, nie? No nie, to nam się nie zamknie i nie będziemy się z tym siłowali. No więc jest gorzej. Tutaj już musimy mieć mniejsze walizki, najlepiej takie miękkie. I wtedy będzie pewnie znacznie lepiej, ale jak tak zrobimy, przepraszam, zdejmiemy półeczkę, tę walizkę wrzucimy tam, a tę tutaj, to już nam się zamknie. Nawet widoczność do tyłu z miejsca kierowcy nie będzie zbytnio ograniczona. Proszę bardzo. No dobra, no przecież wiem, że się chciałaś zamknąć, tylko się przestraszyłaś nie wiadomo czego. Da się, da się. Ja myślę, że w tym ustawieniu, gdzie mieliśmy tę półkę niżej, to moglibyśmy się jeszcze pokusić. Zobaczcie, o ustawienie ich w pionie i wtedy w ogóle weszłoby ze 3 takie walizy. By się zmieściły. Co poza tym w bagażniku? Poza tym w bagażniku haczyki. Raz, 2, 3, 4 haczyki nawet. Gniazdo jest, proszę bardzo. Można urządzenia do 150 W normalnie do 230 V podłączyć, czyli na przykład jakąś ładowarkę do laptopa, czy nawet lodóweczkę. O, hak mamy tutaj, podobny jak w Teramarze, czyli nam wyskakuje, blokujemy, albo zwalniamy i chowamy. O, ale to jest, zobaczcie, to jest fatalnie tutaj zrobione. Tu jest taki plastik w tym zderzaku, tu jest wywiercony otwór i jedno rozłożenie, zobaczcie, już uszkodziło ten plastik w tym miejscu. No oczywiście nie jest to widoczne dla oka, ale cały czas szoruje przy składaniu, rozkładaniu ten hak oto, więc to nie fajne. Nawet trzeba użyć trochę więcej siły, żeby go wepchnąć. To mogli nieco inaczej rozwiązać w tym miejscu. Kanapa dzielona w proporcjach 60/40. W Teramarze było fajnie, bo było to dzielone, wiecie jak, było to dzielone 40, 20, 40. No tu niby jest, no kurde, co to się dzieje? Tam rozłożyć muszę. I co teraz? O kurde, to zablokowane jest? Nie mogę, słuchajcie, złożyć tej części. No nie, no przecież właśnie robię to od środka. Dziwne. Wiecie, że zablokowało nam się to. Nie chce się otworzyć.
Chciałem powiedzieć chińszczyzna, ale to hiszpańszczyzna. W naszej wersji mamy pakiet Xtreme dodatkowy za 21 000 złotych. Mówię o tym teraz, dlatego że w tym pakiecie jest naprawdę dużo rzeczy. Multimedia, systemy asystujące, kamery 360, reflektory LED Matrix, a jednocześnie te fotele, które są wybitnie wygodne. Naprawdę, jestem w szoku. Wsiadłem w ten fotel, a w zasadzie wpadłem w niego i mówię, Jezu, jak ja dawno nie siedziałem w tak dobrze wyprofilowanym fotelu, który rewelacyjnie trzyma Wam nie tylko tyłek, ale tutaj boczki, który jest wystarczająco szeroki i jednocześnie wystarczająco wąski, żebyście czuli się w nim rewelacyjnie, który ma tak zaprojektowane tutaj te uszy, że świetnie trzymają Wam nawet ramiona, który można tak nisko obniżyć, że czuję się, jakbym siedział w prawdziwym hot hatchu, a nie w crossoverze. Tu jest szklany dach i zobaczcie, ile ja jeszcze miejsca mam nad głową. Do tego te fotele zrobiono z takich 3 różnych materiałów. To jest taki zwykły materiał, one się nazywają turbin, taką mają nazwę. Turbin, tutaj mają taką alkantarę, która w ponad 70% zrobiona została z materiałów z odzysku, z recyklingu i jeszcze elementy skórzane. I te elementy skórzane jedynie, których tutaj trochę jest, bo jest ten element skórzany na podłokietniku, tutaj z boku, tu na konsoli środkowej. Wygląda to ładnie, ale umówmy się. To jest taka imitacja skóry i to trochę nędzna, bo w dotyku nie jest to jakoś super przyjemne. Mogłoby być lepsze, ale jak patrzycie, to mówicie naprawdę wow. No co, tak mam. Fajnie wyprofilowana deska tutaj, bardzo dobre podparcie na stopy, nisko opuszczony fotel, wygodna pozycja nawet dla rosłego faceta. Pytanie, jak będzie teraz za mną? Silny naprawił. Czyli co, mówisz, że nie trzeba siły nie można używać, tak? To zobaczmy. No silny, nie używam siły i co? Ale silny jest jednak silny, nie bez powodu. O, jest, udało się. Wiem, co trzeba zrobić. Jak będziecie mieli ten problem, to trzeba to docisnąć troszkę, dopiero pociągnąć i wtedy się składa i możecie przewieźć sobie dłuższe przedmioty. Jak na ten rodzaj nadwozia i fakt, że mamy tutaj zaledwie 4,45 cm samochodu. To jest króciutkie auto, poniżej 4,5 metra. To naprawdę jest nieźle, jeżeli chodzi o miejsce. Powiedziałbym wręcz, że jest lepiej niż w Teramarze. Tam jakoś tak było na te kolana trochę mniej miejsca, to może kwestia wyprofilowania tam deski rozdzielczej tak, że mogłem ten fotel przesunąć bliżej, bo jeżeli chodzi o rozstaw osi, to oba auta mają identyczny, milimetrami dosłownie się różnią. Oczywiście no nie jest tutaj miejsca mnóstwo dla faceta 1,90 m coś, ale jak tutaj usiądzie sobie ktoś, kto ma do 1,70 m, naprawdę będzie mu wygodnie. I to zarówno jeżeli chodzi o siedzisko, wysokość tego siedziska, jak i podparcie, jak i na miejsce na nogi. Dla dzieciaków, nawet w dłuższe trasy, naprawdę petarda. No i przepięknie wyglądają te fotele z tyłu. Ja nie sądzę, szczerze mówiąc, żeby to był prawdziwy karbon, bo te fotele są w całym pakiecie za 20 parę tysięcy złotych. W samochodach sportowych niektórych, to myślę, że za taki fotel to musielibyście zapłacić 2 dychy za sztukę, szczególnie, że te fotele wyprodukowała firma Sabelt, która słynie z produkcji foteli do samochodów wyścigowych i rajdowych, wyczynowych po prostu. Więc myślę, że cena jest naprawdę tego pakietu wybitnie dobra, biorąc pod uwagę, że tam dostajecie nie tylko te fotele, ale i Sennheisera, i tę tapicerkę, i Matrixy, i systemy wsparcia, i kamery 360 i parę innych rzeczy. Natomiast no, znowu wracam do tej skóry, która no niestety nie urzeka jakością. Czuć, że to jest guma po prostu. Tak pod paluchem nawet jak zaczyna pracować, to jest to po prostu guma, niestety. Mamy trzecią strefę klimatyzacji, ale taką troszeczkę, można powiedzieć, uboższą. W sensie można ustawić sobie tutaj temperaturę, ale nie można siły nawiewu. To już musicie robić sobie tutaj tymi ewentualnie nawiewami. 2 gniazda USB-C i to by było na tyle. No i jest oczywiście podłokietnik z uchwytami na kubki wzdłużnie, więc nieco ogranicza praktyczność to rozwiązanie. Jeżeli chodzi o jakość, wracamy do niej teraz, no to tak. Z tyłu dużo plastiku, bo nawet podszybie jest zrobione z plastiku, ale z drugiej strony tu mamy miękkie, z fajnymi przeszyciami, prawdziwymi, chociaż zobaczcie, jak są te przeszycia zrobione. No, widać, że to było robione przez kogoś podczas siesty, albo zaraz po sieście, tylko zamiast na sieście spać, to chlał wino. No, naprawdę wygląda to, jakby na zajęciach
technicznych robił to jakiś 7 albo 8-latek. Dali to do jakiejś w Hiszpanii, do jakiejś szkoły. Mówię, dobra, zróbcie nam boczki w drzwiach, dobra? Tutaj rzućcie tę grupę 7-latków, niech to szyją. No i uszyli. Ale to już na przykład tutaj ta nić taka Cooper, czyli miedziana, jest bardzo ładna i nawet fajny jest ten uchwyt, który też jest przeszyty i ma prawdziwe te przeszycia i wygląda bardzo, bardzo w porządku. Miejsce jest raczej na małą butelkę wody, chociaż może nawet taka litrowa by tutaj weszła. Z przodu już te przeszycia są lepsze. Niewiele, ale lepsze. Natomiast dużo lepiej jest tutaj w tej górnej części, bo to jest mięciutkie. Tutaj jest wstawka oczywiście plastikowa, ale z takiego szarego, nawet matowego delikatnie materiału i fajnie. Tu jest też mięciutko i tutaj też jest taka fajna rączka i generalnie powiem Wam, że jeżeli chodzi o jakość samych materiałów użytych do wykończenia wnętrza, to jest tutaj lepiej niż w tym Terramarze, którego testowaliśmy. I to jest zaskoczenie. Wsiadłem i mówię, kurde, no lepiej. Tutaj też ta miedziana nitka, fajne te wstaweczki, takie z trójwymiarowym efektem, podobnie tu przed pasażerem. Tutaj obite jest to miękkim, fajnym materiałem, też przeszytym miedzianą niteczką, więc jak siedzicie, to nie obijacie sobie kolana. Naprawdę wow. I brak piano. Za to też duży plus. Najwidoczniej Cupra słucha klientów chętniej niż Volkswagen, Skoda czy Audi, ponieważ tutaj nie ma w ogóle, to jest tylko piano. Tu, gdzie i tak będziecie tylko wciskali przycisk do parkowania, natomiast cała reszta jest plastikowa albo w takiej odmianie właśnie grafitu, szarości. No wygląda to bardzo dobrze. No jeszcze raz muszę to podkreślić, rewelacyjny jest ten fotel. Nie musi, zobaczcie, fotel mieć regulowanego zagłówka, żeby był na idealnej wysokości, to raz. Dwa, często w takich fotelach bez regulowanego zagłówka mnie one wbijają się tutaj w kark, a tu jest idealnie. Ramionka trzymają, boczki trzymają, dupcia trzyma, kołyseczka taka fajna, że podparte mam nawet uda. No, petarda. Idealna pozycja za kierownicą. Bardzo szeroki zakres regulacji tej kierownicy, więc można znaleźć wygodną pozycję. Raz, dwa. Podłokietnik wysuwany, regulowany na wysokość. Miejsca tam dużo nie ma. Wygumowany od spodu. Gniazdo zapalniczki 12 V oczywiście. Dwa uchwyty na kubki, w zasadzie jeden na porządny kubek, drugi na jakieś espresso albo małą puszeczkę. Wybierak skrzyni taki mały, w Terramarze już na przykład jest tutaj, ale Terramar jest nową generacją, można powiedzieć, więc już znalazł się, tak jak w innych Volkswagenach albo Skodach, przy kolumnie kierownicy i tutaj jest czysto. Przycisków fizycznych brak. Brak w zasadzie całkowity, tu możecie sobie włączyć lampy, fizyczne przyciski do otwierania szyb, do regulacji lusterek i na kierownicy, między innymi do wyboru trybów jazdy i do odpalania silnika, a tutaj brak, bo wszystko jest już w ekranie. W tym wypadku ekran ma 12,9 cala. Poprawiono zdecydowanie multimedia względem wersji przedliftowej. Tam wszyscy narzekali na jakość działania tego, na to, że chcąc zmienić sobie nawet ustawienia klimatyzacji, trzeba było zagłębiać się w menu, że było to nieczytelne, wolno działało, zawieszało się. Tu to wszystko zdecydowanie poprawiono. Te multimedia są może skromniejsze w formie, tak na pierwszy rzut oka, niż te w nowych Volkswagenach, a raczej mniej eleganckie, tak bym powiedział. Natomiast działa to wszystko nareszcie bez zarzutu. Pojawił nam się tutaj panel klimatyzacji, więc jak chcemy cokolwiek sobie ustawić, to tylko wchodzimy w klimę i już mamy wszystkie najpotrzebniejsze funkcje. Dodatkowo te slidery zyskały podświetlenie, więc nocą nareszcie nie będzie problemu z tymi ustawieniami. Mamy oczywiście oświetlenie LED, które możemy sobie tutaj konfigurować, a przede wszystkim naprawdę, raz to jeszcze podkreślam, mamy bardzo przyzwoity montaż, bardzo przyzwoite materiały wykończeniowe i tak jak powiedziałem, sprawia to nawet wrażenie nieco lepszego niż w przypadku Terramara, który jest przecież teoretycznie przynajmniej większym i droższym samochodem. Ładowarka indukcyjna, dwa złącza USB-C, już tradycyjnego złącza USB, tego klasycznego nie ma ani jednego. Schowek jest plastikowy, tutaj nie wyłożony akurat niczym. No i tak do pełni szczęścia właśnie brakowałoby może ewentualnie tych kieszeni w drzwiach wyłożonych jakąś wykładzinką, żeby nic tam nie latało, ale i tak jest bardzo, bardzo dobrze, a przede wszystkim to urzeka mnie, powiem Wam, ergonomia miejsca
kierowcy. W żadnym aucie tak dobrze się ostatnio nie czułem, a jeszcze jak do tego dołożymy to, że siedzę naprawdę nisko, jak na crossovera czy na SUV-a, wręcz jak w hot hatchu. Jak dołożymy tę maskę z tym wybrzuszeniem tutaj, która sprawia wrażenie szerokiej i potężnej, no to nic, tylko się bawić. Jechać i się bawić. To auto już samą pozycją za kierownicą i tym, co przed sobą widzicie, zachęca. Jedź i szalej. Oprócz tego tutaj centralnego ekranu multimedialnego mamy oczywiście też cyfrowe zegary i świetnie się konfiguruje. Bardzo prosto. Po pierwsze, mają oczywiście kilka widoków, jak to zazwyczaj bywa w takich cyfrowych zegarach. Można sobie wybrać taki bardziej sportowy, bardziej klasyczny, minimalistyczny, ale oprócz tego jeszcze możecie w bardzo prosty sposób ustawiać sobie to, co widzicie po lewej stronie w zegarze, po prawej stronie w zegarze i tutaj centralnie. Centralnie, proszę, tylko wystarczy sobie poruszać tym pokrętłem tutaj. Jak chcemy ustawić ten po lewej stronie, to teraz mamy temperatury, a teraz mamy moc i moment obrotowy, a możemy mieć przebieg, a może nic nie pokazywać. Jeżeli chcemy sobie ustawić ten po prawej stronie, to po prostu, proszę bardzo, strzałeczkami przechodzimy do niego i albo nie pokazuje nam nic, albo jakie audio mamy podłączone, albo kompas nawet, albo prowadzenie do celu będzie nam wyświetlał, albo nawet właśnie ciśnienie, nie, to nie jest ciśnienie turbosprężarki, tylko przeciążenia. Więc możliwości zmian i modyfikacji jest dużo. Jeżeli chodzi o tryby jazdy, to albo wprowadzamy je sobie tutaj z ekranu, albo tym przyciskiem po lewej stronie. I jak sobie grzebiemy tym przyciskiem, zobaczcie, teraz na przykład wejdę do menu głównego, jak grzebiemy tym przyciskiem, to niczego nie wyświetla nam na ekranie, tylko musimy tutaj obserwować, jaka ikonka nam się wyświetla. To jest taki standardowy tryb jazdy. Natomiast jeżeli chcemy na ekranie zmieniać sobie te tryby, no to musimy tutaj wejść w drive. Jest sztywno, a przede wszystkim jest głośno, jeżeli chodzi o zawieszenie. Nawet jeżeli chodzi o sztywność, to tak w miarę w tym trybie komfortowym. Natomiast zawieszenie DCC w całej grupie Volkswagena ma to do siebie, że jest dosyć hałaśliwe. I to do tego stopnia hałaśliwe, że macie wrażenie, że się pojawiają w nim jakieś luzy. Natomiast no coś za coś. Za to możecie zmieniać sobie jego twardość w bardzo szerokim zakresie, bo jak macie na przykład ustawienia trybu Individual, to zobaczcie. Od komfortu aż po kuprę, o Jezusie, i naprawdę czuć te zmiany. Więc to płynne ustawianie, tu jest aż kilkanaście tak naprawdę poziomów tego, powoduje, że odczuwacie to od razu na tyłku. W tym sztywnym trybie jest sztywny tak, jakby te amortyzatory i te sprężyny były zrobione z granitu. Jakby tam nic się nie uginało. Więc no do codziennej, normalnej jazdy to zdecydowanie polecam ten tryb, komfort. Szczególnie, że samochód nie jest wyposażony w układ mild hybrid, czyli nie ma tu żadnej elektryki, nie ma tutaj wyłączania silnika, jak jedziecie, tylko po prostu zdejmujecie nogę z pedału gazu i on, zobaczcie, nawet obroty sobie ładnie utrzymuje. Potrzebujecie mocy? Wciskacie pedał gazu, mija dosłownie ułamek sekundy i auto zaczyna jechać. Dlatego wsiadacie tutaj i naprawdę czujecie, że macie do czynienia z samochodem usportowionym, a nawet sportowym. Nic tu się nie Tutaj postawiono po prostu na to, żeby od razu reagował samochód na wciśnięcie pedału gazu w każdym trybie. Jeżeli chcecie, żeby jeszcze reagował bardziej spontanicznie i szybciej, żeby na wyższych obrotów się kręcił, żeby startował z niższego biegu za każdym razem, kiedy chcecie przyspieszyć, no to musicie wejść w tryb performance. Zobaczcie, już sobie podniósł teraz obroty do 3000 prawie. Delikatnie zmienił dźwięk silnika. I tu w tym trybie performance brzmi to jeszcze fajnie. Już popykuje sobie z wydechu przy odjęciu gazu, a jak wejdziecie w kuprę, no to jest jeszcze sztywniej i jeszcze głośniej, ale już brzydko głośniej. Czyli ten silnik zaczyna emitować dodatkowe hałasy, bo to już nie są dźwięki. To są sztuczne hałasy i słychać niestety, że to jest dźwięk sztuczny w tym trybie Cupra. Jak się go pozbyć? No musicie wejść sobie w tryb Individual i poustawiać sobie parametry po swojemu, a dźwięk silnika właśnie zrobić albo Pure, albo Comfort. Pure teraz mamy na przykład I naprawdę ta 2-litrowa jednostka brzmi na tyle przyjemnie dla ucha i ten wydech na tyle fajnie jest słychać tam z tyłu, że naprawdę nie trzeba tutaj kombinować z tymi sztucznymi dźwiękami z głośniczka, które mają teoretycznie podbijać dźwięk samego silnika, ale robią to po prostu sztucznie, nieładnie.
Mild Hybrid nie ma układu, ale jest system start-stop, odpala silnik z tradycyjnego rozrusznika, ale robi to na tyle szybko, że tylko zdejmuje nogę z pedału hamulca i zanim położę ją na pedale gazu, to już jest włączony, więc nie irytuje tutaj jego działanie, co nie jest oczywiste, jeżeli chodzi o system start-stop w samochodach, które nie mają układu Mild Hybrid. Rewelacyjnie pracuje tutaj układ kierowniczy. Zauważyłem to od razu po tym, jak wsiadłem na parkingu w to auto i zacząłem po parkingu manewrować, bo mówię, kurde, jak przyjemnie. Taki wyczuwalny opór, nie jest przewspomagany. Wraz ze wzrostem prędkości nie robi się bardziej miękki, tylko progresywnie się jeszcze utwardza i naprawdę czuć, że ten samochód chce skręcać, bo cała buda sprawia wrażenie sztywne i to zawieszenie też jest zestrojone w kierunku zdecydowanie sportowego. W ramach liftingu jeszcze je poprawiono. Troszkę końcówki drążków kierowniczych, delikatnie nawet zrobiono podobno negatyw tych kół, tak żeby jeszcze lepiej prowadziło się auto w zakrętach i to wszystko czuć. Jest bez dwóch zdań skrojony i układ kierowniczy i całe zawieszenie tak, żeby dawać Wam frajdę z jazdy, z prowadzenia tego samochodu. No i spontaniczność samego silnika, nawet w ustawieniu komfortowym, jest po prostu fenomenalna. Cieszy mnie, niezmiernie mnie to cieszy, że grupa Volkswagena zarówno w przypadku Golfów GTI i R, zarówno w przypadku Audi S3 na przykład nowego, czy zarówno właśnie w przypadku tej Cupry nadal stawia na emocje. Nie dławią tych samochodów dodatkowymi układami 48V, akumulatorkami, nie wprowadzają bezsensownych trybów odłączania cylindrów, wyłączania silnika, tylko że to jest wszystko nadal nastawione po prostu na emocje i naprawdę świetnie to jest czuć w tym samochodzie i cholernie mi się to podoba. Bo wracamy do tego, co mieliśmy kilka lat temu. Hot hatche miały przede wszystkim dawać frajdę z jazdy. Kurde, no w ogóle jak on się zbiera. I to zobaczcie, i to po prostu każde muśnięcie pedału gazu i on chce jechać. I jedzie od razu. Po prostu cyk, 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 cyk. Auto stworzone do zabawy. Ja nie wiem, co te Cupry takiego w sobie mają, naprawdę. Tak już było w Terramarze, który miał przecież 265 koni, był cięższym, większym autem, w związku z czym wolniejszym, a wsiadłem w niego i mówię, kurde, samochód do zabawy. I dokładnie tak samo jest tutaj. Naprawdę szacun. Duży szacun. No nie byłbym sobą, jakbym jednak nie sprawdził, czy tutaj ten torque splitter działa równie sprawnie i dobrze jak w Audi S3. Mamy tryb drift, bardzo prosto się go aktywuje. Nie trzeba żadnych kombinacji, żadnych łopatek. Po prostu wchodzicie w tryb drift i tylko go aktywujecie, bo Was pyta. Jest przewidziany tylko na zamknięte odcinki drogi, na takim jesteśmy. I tory wyścigowe, na takim nie jesteśmy. Powinni z niego korzystać tylko kierowcy dysponujący odpowiednimi umiejętnościami. No pod tym bym się też nie podpisał. Ale zobaczymy, czy będziemy w stanie 333 konie postawić bokiem. Auto jest stosunkowo lekkie, bo waży około 1600 kg. To nie jest spektakularnie dużo, też jak na współczesne realia. No, ale na przykład tu nam go już przycięło. Niby wyłączoną mamy kontrolę trakcji, ale ewidentnie nas tutaj ciągną. Ale mamy, słuchajcie, fizyczny przycisk do wyłączania kontroli trakcji. Tak! 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 Elektroniczny program stabilizujący jest wyłączony. Tak, i to rozumiem, a nie gmeranie w menu, gdzie my tutaj możemy to wyłączyć. Czyli szybciutko, jak wjeżdżacie na tor, to sobie włączacie tryb, jaki chcecie i szybciutko wyłączacie kontrolę trakcji. I tak dokładnie to powinno wyglądać w każdym samochodzie. O k***a! Jak on się napędza! Jakie to jest cudowne narzędzie do zabawy. Powiem Wam, jakby było ślisko, albo jakby był śnieg, albo jakby nawet troszkę mrzaweczka. Rewelka. I czuć, słuchajcie, rzeczywiście jak on pięknie pracuje tym tyłem. Tak pięknie, że wchodzicie w taki zakręt sobie, w taki łuk. Cały czas macie wklepany gaz w podłogę. W ogóle tylko kierownicą operujecie. Szok. Petarda! Petarda! Zobaczcie.
Szok! Jestem w szoku. Co jeden to lepszy. A ciekawe, czy Bonczura wykręci. I tu już go przycina. No I'm in love, co wam mam powiedzieć? To nie sztuką jest wydać 700, 800, 1000, milion, czy nawet pół bańki na samochód, który będzie szybki, sportowy, owszem, da wam farajdę z jazdy. Sztuką jest wydać 250 000 i zaoferować to, co daje Cupra. Naprawdę, jestem urzeczony. I jeszcze wiecie, o co chodzi, bo tak, Audi S3 da wam to samo, Golf R też wam da podobne wrażenia, tylko chodzi o to, że ten samochód świetnie wygląda i jest mega praktyczny. Mega praktyczny. Uwielbiam pozycję za kierownicą tutaj, bo pomimo, że mamy SUV-a o podwyższonym prześwicie, to mamy niskie też nadwozie, jednocześnie wygospodarowano tutaj mnóstwo miejsca. Po drugie, mamy naprawdę sporo miejsca na tylnej kanapie i sporo miejsca w bagażniku. Po trzecie, możecie nim jeździć normalnie, a nie tak jakby ktoś was oblał benzyną i podpalił, albo jakby ugryzła was pszczoła między nogami. Tylko można nim jeździć też normalnie. Ten samochód ma bardzo mało irytujących rzeczy, takich, że jedziecie i mówicie, albo narzekacie na mild hybrid, albo na, nie wiem, na zawieszenie, albo na cokolwiek innego. Owszem, ma wady, jak każde auto, no nie do końca odpowiadają mi materiały, wolałbym tutaj mieć prawdziwą skórkę, gdzieś tam no nie czuć takiego super premium tutaj w tym samochodzie, nie? To jest po prostu marka popularna, można powiedzieć, jeżeli chodzi o jakość wykończenia, wykonania, zbliżona do innych samochodów w tym segmencie, tych popularnych. No i już widzieliście sami. Wynik mówi sam za siebie. Nie jest tutaj zbyt cicho, a największe hałasy, i to niestety o nieprzyjemnej częstotliwości, wytwarzają opony tutaj na tym betonie. Okolice 71-72 dB to jest sporo. I to jest prawdopodobnie efekt tego, że mamy tę oponę, jak oni nazywają to performance, czyli bardziej sportową. Podejrzewam, że na normalnej takiej drogowej, seryjnej oponie byłoby ciszej, bo to jest dominujący dźwięk w tym momencie w kabinie, mniej słychać szumy powietrza opływającego na dwozie, w ogóle nie słychać silnika, bo on jedzie sobie teraz na 7 biegu, wydechu w ogóle nie słychać, więc to jest efekt niestety tych opon prawdopodobnie. Jak wjechaliśmy tylko na kawałek asfaltu, od razu ten poziom głośności spadł do około 68-69 dB. Ogólne takie wrażenie słuchowe, subiektywne, bo jedno to jest to, co pokazuje urządzenie, a drugie to jest to, jak my odbieramy te dźwięki, bo one są różnej częstotliwości. No to jest tak, że rzeczywiście nie ma tutaj jakichś takich dźwięków, które was irytują i mówicie, o ja dole, po prostu koszmar, nie mógłbym jechać tym samochodem dłuższą trasę. Nie, to tak nie jest. Natomiast rzeczywiście częstotliwość tego dźwięku opony toczącej się szczególnie po betonowej nawierzchni jest taka średnio przyjemna, tak bym powiedział. Zużycie paliwa. 7,5 litra przy 120. Biorąc pod uwagę fakt, że mamy 333 konie i niespełna 5 sekund do setki, lekko podwyższone nadwozie, to naprawdę nie jest to zły wynik, powiedziałbym przeciwnie, że niezły. Zobaczcie 7,3, bo tam było delikatnie pod górkę, teraz zaczęliśmy jechać po płaskim 7,3, no powiedzmy 7,5 litra przy 120, przy 140, niech to będzie 8,5 litra w codziennym użytkowaniu, w normalnej eksploatacji, gdzie wiadomo, no nie jeździcie jakbyście płonęli, albo jakby ktoś was oblał żrącym kwasem, no to będzie to takie 10 litrów i to jest moim zdaniem bardzo akceptowalny wymiar kary, tak to nazwijmy, za samochód, który dostarcza wam tylu pozytywnych emocji i wrażeń. No to musimy wejść w tryb Cupra. Jest też prostszy sposób, żeby go uruchomić. Po prostu przytrzymujecie ten przycisk i już jest tryb Cupra. I potem przytrzymujecie tylko to i już macie wyłączoną kontrolę trakcji i elektroniczny program stabilizujący, jak to oni tutaj nazywają. I to wszystko. No czad. Prostota.
o której niektórzy już zapomnieli. No to proszę zapiąć pasy, startujemy. Nie spodziewam się wyniku 4,8, jeżeli mam być szczery, bo mamy prawie pełen zbiornik paliwa, bo jestem ja, bo jest silny, bo jest nawet córcia silnego z tyłu, bo szkoła zamknięta i niestety musimy ją zabierać na zdjęcia. No i oprócz tego kupa gratów, Sennheiserów, subwooferów w bagażniku, 12 głośników łącznie, szklany dach, więc ciężko. I pykło 100. No, dosyć szybko pykło. No i tak jak mówiłem, 4,8 nie osiągniemy, ale czas jest i tak bardzo dobry. 5,13. Biorąc pod uwagę dodatkowe obciążenie, jest naprawdę dobrze. Myślę, że w samotności byłoby lepiej, no ale przecież nie każę 10-letniej dziewczynce stać tutaj przy drodze, przy ekspresówce. Jakby to wyglądało, dajcie spokój. Jeszcze raz, dla porządku. Na 4000 wskakuje. Uj, aż się poturbował telefon. No przyjemny jest to, ten moment odepchnięcia się. I co? O kurde, jaka powtarzalność. 5,13. No za to duży szacun. Próbuję teraz w głowie wymyślić jakieś zakończenie tego odcinka, żeby dobrze wybrzmiało to wszystko, co wcześniej powiedziałem, ale nic nie przychodzi mi do głowy, powiem szczerze. Jakbym miał określić to auto jednym słowem, to powiedziałbym krótko. Jest zajebiste. Do tego stopnia, że lepsze od Cupry Formentor VZ mogą być tylko dwie Cupry Formentor VZ.